Słuchaj, tyle razy ci mówiłam, że pompa ciepła jest lepsza niż kocioł gazowy. Nieprawda. Ile razy mam ci powtarzać, że tylko kocioł gazowy? Moi rodzice mają pompę ciepła i ja wiem, jak to się kalkuluje. Wiem, że to to jest wiesz? lepsze. Wiem, że to jest lepsze. Mogę ci nawet to pokazać. Bardzo chętnie. Okej, proszę bardzo. O co się kłócicie znowu, kurde? Słuchaj, kłócimy się o to, co jest lepsze. Pompa ciepła czy kocioł gazowy? To nie takie proste. Kocioł gazowy ma sens, pompa ciepła ma sens, ale to wszystko zależy. Ale to musisz nam wytłumaczyć, bo No cały czas jasne. się kłócimy o to. To chodźmy do studia, to wam O. wszystko opowiem. No i fajnie. Pompa ciepła, kocioł gazowy. Ciebie też boli głowa, kiedy zastanawiasz się, co wybrać do swojego nowego, wymarzonego domu. Dzisiaj spróbujemy pomóc ci z tym wyborem. To możesz mi na początku, Marcinie, powiedzieć, co to w ogóle jest ta pompa ciepła, bo ja się cały czas zastanawiam. Ostatnio w moim rodzinnym domu została taka pompa ciepła założona. Okej. Można tak powiedzieć, założona chyba? No nie, to Zainstalowana? Może Zamontowana. Tak? Zamontowana. Mhm. Dlatego zastanawiam się, co to właściwie jest. no tak pokrótce. Pompa ciepła to jest urządzenie, które ogrzewa ci dom. To jest jej główna tak. funkcja. Ale jakby skąd to się ciepło bierze? Ona po prostu kradnie ciepło Z powietrza chyba. z powietrza, Okej. dokładnie. Może też z gruntu, ale to jest mniej popularne, bo jest droższe i wtłacza je do środka. I jakby cała magia polega na tym, że potrafi też kraść ciepło nawet z chłodniejszego miejsca do cieplejszego. Działa to tak trochę jak taka lodówka. Okej, dobra. To w zasadzie można by powiedzieć, że to jest taka lodówka, tylko w innej skali, z inną funkcją, ale jakby w środku są te bardzo podobne jakby elementy i na tej samej zasadzie to działa. Okej, czyli to jest opłacalne, tak? Może być opłacalne, ale nie musi. A, nie musi, okej. Ale jakby dzisiaj będziemy rozmawiać stricte o przypadku, kiedy zastanawiamy się, co wybrać do nowego domu, bo jest to też prostsze. W przypadku starych domów to tak naprawdę jest to trudna sytuacja i dajcie znać w komentarzach, jak Wam się sprawdza pompa ciepła w starszych domach, gdzie wymieniono Wam właśnie kocioł węglowy, kocioł gazowy na pompę ciepła. Chętnie usłyszę Wasze opinie, historie z tym związane. A najlepsza historia zostanie nagrodzona konsultacją ze mną, bądź też z moim specem od fotowoltaiki, w zależności co będzie Wam bardziej potrzebne przy kolejnej inwestycji. Oczywiście konsultacja będzie całkowicie bezpłatna. Natomiast wracając do tematu, na czym stanęliśmy, na tym jak działa i czy się to opłaca. Tak, czy się opłaca? Więc w nowym budynku generalnie pompa ciepła będzie ciut tańsza od gazu. Okej. Przynajmniej w tych corocznych rachunkach. Jak ja sobie liczyłem, to dla przykładu taki 140-metrowy domek, rodzina 2+2, to mniej więcej gaz będzie kosztować Cię 5 tysięcy co roku w całości, a pompa ciepła około 4 tysięcy. Tak, Okej. tak mniej a więcej. No a co w takim razie z montażem? Czy montaż jest drogi? No, Montaż i sama w ogóle ta pompa ciepła, czy jest droga? Może no tak? pompa ciepła będzie droższa w zakupie. Okej. I w montażu jakby jak weźmiesz wszystkie jakby składowe, tylko właśnie, bo tak, jak idziesz do pana instalatora, to pan instalator przy pompie ciepła Ci powie, no to kosztuje 40 tysięcy, czy tam 30, tylko że to już jest wszystko, co musisz zapłacić. Okej. A pan od gazu Ci powie, no 10 tysięcy, tylko pan od gazu nie musiał Ci zrobić przyłącza gazowego, nie musiał Ci wymurować komina, nie musiał Ci zrobić projektu na instalację gazową. O, dużo zachodu. No tak, dużo zachodu, dużo więcej papierologii jest jakby z ogrzewaniem gazowym, natomiast tych elementów nie widać, jak pytasz o wycenę. Okej. Więc jakby warto właśnie, kiedy zastanawiacie się nad pompą ciepła a gazem, zrobić to w momencie, kiedy jeszcze nie mamy przyłącza gazowego, no bo wtedy mamy pełnię kosztów po jednej i po drugiej stronie. Warto sobie właśnie też uwzględnić, że przyłącze gazowe to 5-10 tysięcy razem z projektem, komin. No komin można akurat pominąć, bo można zrobić wyrzut spalin przez ścianę boczną, ale jakby na pewno te przyłącze gazowe nas kosztuje. No i jak to dodamy do tych minimalnie 10 tysięcy za ogrzewanie gazowe, chociaż to raczej będzie bliżej 15-20, no to wtedy nam to zaczyna się już zbliżać. A jak jeszcze dodamy to, że na kocioł gazowy nie ma dotacji, a na pompę ciepła można mieć dotację z programu Moje Ciepło. To miało właśnie być moje kolejne pytanie. Czy są jakieś dotacje może? No właśnie na pompę ciepła są, a na kotły gazowe już w ogóle nie ma. Ale pewnie tak też się zastanawiałam. Pompa ciepła wydaje mi się, że jest o wiele bardziej bezpieczna.
niż kocioł gazowy, czy może się mylę? No jest bezpieczniejsza, chociaż kocioł gazowy jest generalnie bezpiecznym rozwiązaniem, natomiast jeżeli ktoś po prostu nie chciał mieć w ogóle gazu w budynku i miałem taką historię, gdzie podpytywałem klienta, bo miał skrzynkę gazową na osiedlu, w sensie jakby wiem, że tam budynki mogły mieć bardzo tanio te przyłącze gazowe, ale ktoś po prostu stwierdził, że on nie chce absolutnie mieć gazu w budynku, on chce po prostu mieć bezpieczne źródło, które absolutnie nic mu nie może się stać z tym. Okej, a co w przypadku, kiedy ceny za gaz wzrastają? To jakoś się przelicza? To my też dostajemy po kieszeni? Jak to wygląda? Wiesz co, jeżeli chodzi o kocioł gazowy, no jeżeli koszta gazu będą wzrastać, no to będziesz musiała więcej płacić. To już mieliśmy Okej. jakby ostatnio, bo ty wynajmujesz mieszkanie, co nie? Tak, tak. No, natomiast ludzie, którzy mieszkają w domach, gdzie ogrzewają się gazem, no to na przestrzeni ostatnich tam 3 lat, no jakby myślę, że ich rachunki wzrosły o 50% gdzieś tak. O kurczę. I jakby predykcja niestety jest dalej w stronę, że będzie to rosło, bo od pewnego momentu będziemy jeszcze płacić za emisję CO2. Okej. Nie wiadomo do końca, jak dużo będziemy za to płacić. To trochę zależy od tego, jak państwo sobie to ukształtuje cenowo, natomiast jakby to jeszcze będzie rosło. Czyli na chwilę obecną raczej bardziej opłaca się pompa ciepła. Raczej tak, natomiast mamy też jakby minusy pompy ciepła. Jakby przez to, że ta forma ogrzewania, może nie, że w Polsce jest od niedawna, bo to nieprawda, natomiast jakieś jeszcze 10 lat temu to nie było aż tak popularne źródło ogrzewania. Ale jest chyba teraz najbardziej nowoczesne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Najbardziej jakby na topie, ale czy nowoczesne, to Okej. jakby kotły gazowe też ewoluują, też mają coraz więcej funkcjonalności, na przykład wszystkie kotły Wismana już od razu są w standardzie do podłączenia do internetu, możesz nimi sterować jakby zdalnie z każdego miejsca na świecie, więc jakby ta technologia w przypadku kotłów gazowych jakby jest już bardzo rozwinięta i też jakby ciągle nadąża. Okej. Natomiast jakby pompy ciepła po prostu one się szczególnie w Polsce dopiero zaczęły rozwijać od jakichś tam 5-10 lat, także tak na większą skalę. A w innych krajach są bardziej popularne? Wiesz co, nie robiłem tego researchu, więc jakby trudno mi byłoby powiedzieć. Natomiast na pewno przez to, że to się dopiero rozwinęło od jakichś 5 lat, no to mamy to zagrożenie, że jak ci się pompa ciepła zepsuje, to jest mniej specjalistów, którzy jakby w tej branży siedzą. Pewnie to jest o wiele bardziej droższe. Droższe przy nie? naprawie. No jest to droższe przy naprawie i przy serwisie. Na przykład taki przegląd kotła to jest koszt rzędu 400-500 zł, w przypadku przynajmniej Wismana, a w przypadku pompy ciepła to jest 700-800 zł. Okej. No więc te kilka stów rocznie więcej zapłacisz No za tak. przegląd pompy ciepła. No jak się zepsuje, no to też zapłacisz na pewno więcej. Dobra. Więc jakby to jest ta mroczna strona pompy ciepła, o której nie zawsze się jakby mówi, nie zawsze myśli, że ten serwis będzie droższy, jeżeli już będzie potrzebny. Okej. A do kotłów gazowych jakby one funkcjonują w Polsce od dekad dosłownie, no więc jakby specjalistów różnej maści jest pełno, przez co łatwiej jakby będzie znaleźć kogoś i będzie pewnie tańszy. No dobrze, a co w takim razie z ogrzewaniem zimą poprzez pompę ciepła? Jak to wygląda? Super pytanie, bo jakby kocioł gazowy zawsze grzeje tak samo. Natomiast pompa ciepła, przynajmniej ta, która kradnie ciepło z powietrza, no im jest chłodniej na zewnątrz, tym ma trudniej. Więc w teorii ona im jest chłodniej, radzi sobie gorzej, no i można by się zastanawiać, kurczę, no to jak ona sobie poradzi przy minus 20, co No nie? tak. No poradzi sobie, bo ma awaryjnie jeszcze grzałkę, więc jakby Okej. w tych najgorszych scenariuszach, które są rzadko, no bo kiedy my mieliśmy ostatnio minus 20 w Polsce? No dzięki Bogu bardzo dawno temu. No to jakby wtedy odpalają się grzałki elektryczne i tym się wspiera, a że to są rzadkie sytuacje, no to nie ma to większego wpływu na rachunki. Natomiast faktycznie tak, pompa ciepła sobie radzi tym gorzej, im jest chłodniej na zewnątrz. Natomiast statystycznie w Polsce to najczęściej ta temperatura w zimę teraz oscyluje koło zera, tam... No max minus 10 w nocy. No Maksymalnie. max, ale to chyba nawet... To u mnie na Podlasiu. To pewnie tak. Dokładnie, no więc też jakby wybierając pompę ciepła, to jak już wspomniałeś, no to też inaczej będzie sobie radzić pompa ciepła w takich rejonach górskich, tam będzie miała trudniej, a inaczej będzie sobie radziła w tych rejonach, gdzie mamy średnie te temperatury wyższe. Okej. Czyli na Śląsku na pewno lepiej niż w Zakopanem, no po prostu, no bo tam jest chłodniej, częściej jest jakby bardziej ujemna temperatura,
tym samym sobie trochę gorzej będzie radziła, więc jakby to też warto jakby uwzględnić sobie, bo ma to wpływ. Tam na przykład pompy ciepła gruntowe mogą mieć więcej sensu, bo one kradną wtedy ciepło z gruntu, robi się odwierty na 50, 100, 150 metrów i stamtąd bierze się ciepło. Latem jakby to źródło się regeneruje, no bo się ziemia nagrzewa od słońca przez całe lato, no, ale generalnie tam zawsze jest te kilkanaście stopni, na powietrze ma minus 10, minus 15 w pewnych momentach, więc jakby Ciekawe. to jest bardziej stabilne, natomiast przez to, że trzeba te odwierty zrobić, jest to droższe jakby na start przynajmniej 1,5 raza, jak nie czasami 2. Zależy, bo te odwierty kosztują swoje. Jakby pompa ciepła kosztuje tyle samo, ale jeszcze trzeba zrobić te odwierty, które mogą kosztować 10, 20, 30 tysięcy w No zależności od dobrze. gruntu. A jako specjalista, jakie są statystyki? Jak to u Ciebie wygląda? Co się bardziej przyjmuje? Co ludzie chętnie wybierają? Kocioł gazowy czy tą pompę ciepła? Wiesz co, przez to, że ja mam większość, ja jestem głównie, zajmujemy się serwisem urządzeń, które już mamy, w sensie urządzeń, które już są zamontowane. Jakby montażem też się zajmujemy, natomiast jakby to dopiero od kilku lat, a głównie jakby obsługujemy urządzenia i to głównie kotły gazowe, no to ktoś, kto ma kocioł gazowy i już jakby poniósł te koszty na komin, na przyłącze gazowe, to gdyby miał teraz wymieniać tylko po to, żeby przejść na pompę ciepła, to nie za bardzo się to opłaca. Dobra. Mam trochę takie jakby zaburzone statystyki, przez to, że jakby no ludzie, którzy już mają gaz, no im nie za bardzo się opłaca iść w pompę ciepła. Natomiast w nowym budownictwie, no ja osobiście pewnie wybrałbym pompę ciepła, przez to, że jakby otoczenie polityczne jest bardziej w stronę jakby pomp ciepła. Też inwestycyjnie, jeżeli weźmiemy sobie dotacje, Właśnie, jest dofinansowanie. tak, no nie musimy budować komina, bawić się jakby z papierologią związaną z przyłączem gazowym, no to jakby finalnie to może wyjść podobnie, a jest tańsze w utrzymaniu, tak, albo będzie porównywalne, no i otoczenie polityczne jest bardziej sprzyjające, więc finalnie ja bym pewnie postawił na to. A jak to dofinansowanie wygląda? Czy każdy może je dostać? Kurczę, aż tak się nie zagłębiałem, bo jakby nie specjalizujemy się w pomocy w dostaniu tych dofinansowań. W przypadku grantów, czyli takich dużych dofinansowań, które są stricte w gminach, na pewno zależy to, jak duże masz przychody, to wtedy możesz je dostać albo nie. Natomiast Polska jest bardzo kreatywnym krajem i czasami wystarczy, że właściciel budynku po prostu ma mało pieniędzy, czyli moja starsza babcia jest właścicielem budynku, więc ona dostaje, a mimo, że my u niej mieszkamy, a zarabiamy dużo, no to jakby to się nie wlicza. Okej. No jakby tak, Polska jest bardzo kreatywnym krajem, jakby jeżeli chodzi o kombinowanie, jak coś dostać. Czegoś chyba nie dostać. Natomiast w liczbach dofinansowanie na nowe budynki z programu Moje Ciepło, tam jest do dostania 21 tysięcy na pompę ciepła. No to Do super. 30% wartości, więc nie zawsze dostaniesz całość, no ale jakby częściowo na pewno Ci to jest w No stanie to pokryć. dobrze. Już No jedynie, że wystarczy. musisz na początku zapłacić, a państwo Ci za pół roku, rok dopiero zwróci, więc No już tak kieszeń nie boli, no już tak no dobrze ale jest. dopiero dostaniesz później na wakacje, a nie, że od razu mniej zapłacisz, więc jakby trzeba te pieniądze mieć in front. Okej. Skoro powiedziałeś, że pompa ciepła jest taka polityczna, to jeśli zainstaluję w domu kocioł gazowy, to będę w przyszłości musiała płacić jakieś podatki ekologiczne? Wiesz co, podatki może nie, ale po prostu będziesz więcej płacić za sam gaz. Mają wyjść dodatkowe opłaty właśnie za emisję, więc jakby cena gazu finalnie znowu trochę nam wzrośnie, niezależnie od tego, czy będzie gaz tani na rynku, czy nie. No i plus mamy jeszcze kolejne ograniczenia, które mają wejść od 1937 roku, że jakby te paliwa kopalne mają jakby powoli zostać wycofywane, więc trzeba będzie kombinować znowu, jak tu spełnić te wymogi, żeby móc dalej ogrzewać się gazem, Okej. więc jakby o tym mówię, że jakby to nie jest tak, że nam zakażą i będziesz musiała je wymontować, no ale będzie problem pewnie, żeby w nowym budynku generalnie już trudno zamontować ogrzewanie gazowe, żeby spełniać jakby wytyczne. Okej. Natomiast w starych, no jakby coraz będzie trudniej pewnie też już kupić. Ale to jakby trochę to jest odległe jeszcze w przyszłość, bo mamy do 1937 roku 12 lat. Pytanie, czy to jeszcze w ogóle wejdzie w takiej formie, jakiej zaproponowano, więc to zobaczymy. Natomiast przez to, że to otoczenie na razie polityczne się raczej na razie nie zmienia, no to ja bym stawiał na pompę ciepła mimo wszystko. Mimo, że kiedyś byłem bardziej sceptyczny, no ale jakby
Bo urządzenie, bo kotły gazowe są bardzo proste w konstrukcji. Jakby to jest moja taki, kurde, to jest proste. Tam elektronika może już się trochę bardziej skomplikowała, ale co do zasady działania jest to proste, zrozumiałe dla wielu serwisantów, więc jakby ten serwis, a serwis ma znaczenie, no bo przez pierwsze 5 lat się nic z tym zazwyczaj nie dzieje, z jednym i z drugim, no ale jakby używamy coś przez 20 lat, więc żeby później jakby mieć ten święty spokój, no to i tak z jakichś usług naprawy pewnie skorzystamy. Okej. Powiedz mi jeszcze proszę, czy montaż pompy ciepła wiąże się z jakąś papierologią, formalnościami, tak jak przy kotle gazowym? Wiesz co, w zasadzie nie, bo ja często uruchamiam pompy ciepła jeszcze w budynkach, w którym nawet nie ma formalnie prądu, przyłącza z prądem, tylko jest po prostu prąd budowlany. Okej. Więc jakby pompę ciepła stawiasz, jak masz prąd z jakiegokolwiek źródła, to w zasadzie już możesz mieszkać. Przy kotle gazowym masz ten problem, że no, te przyłącze formalnie musisz dostać, muszą Ci licznik zamontować. Jakieś zmiany w projekcie gazowym, jeżeli na przykład planowałeś mieć, miałem taką sytuację, że klient miał planowany mieć kocioł gazowy w łazience, ale przez to, że chciał mieć tą kotłownię większą, z większą ilością elementów, to chciał to zamontować w garażu. Okazało się, że w garażu nie możesz mieć kotła gazowego, a w ogóle jak masz wprowadzony gaz w garażu, to on musi być z innego materiału, niż gdyby go prowadzić w samej jakby części niegarażowej. No i musiał zmieniać pozwolenie w Urzędzie Miasta, znaczy w sensie musiał zmieniać projekt, z tym iść do Urzędu Miasta, więc jakby tak krótko i na temat, no przy kotle gazowym jest tej papierologii dużo więcej, a przy pompie ciepła jest jej tyle. Zero w sensie tak naprawdę. Jakby tylko jeżeli się chcesz starać o dofinansowanie, no to wtedy ta papierologia się pojawia, natomiast jakby co do samego uruchomienia, działania z tą pompą ciepła, no to montujesz, masz prąd, jedziesz z tym To koksem. dobrze. No w zasadzie Formalności najgorsze, więc... no i jest tego sporo i tego jakby też warto sobie uwzględnić, no bo kurczę, no z tym trzeba polatać, jakby ktoś to musi zrobić. No tak. Czyli albo musisz wziąć urlop, albo No po trzeba mieć godzinach, chwilę czyli czasu, no no. właśnie. No to Marcinie, podsumowując, co byś wybrał Ty? Pompę ciepła czy kocioł gazowy? W nowym budynku W nowym budynku budujesz się i co wybierasz? ja bym wybrał pompę ciepła, bo jakby Okej. koszta finalne montażu wyjdą podobnie z dofinansowaniami. Powinno mnie to kosztować na przestrzeni lat finalnie trochę mniej co roku. No więc jakby ja jestem człowiekiem liczb i jakby wtedy tak. No chyba, że już miałbym od dewelopera dom, w którym mam i gaz, i komin, no to wtedy miałbym trudniejszy deal i wtedy może byłby kocioł gazowy. Wtedy w zależności ile miałbym miejsca właśnie na tą maszynownię czy też kotłownię, no to bym zastanawiał się między pompą ciepła a kotłem gazowym, bo to jest w sumie, jak już tak jesteśmy przy tym, kotłownię gazową można dużo bardziej, chociaż nie, to nie jest prawda, bo teraz też są pompy ciepła, gdzie masz taką lodówkę, czyli jakby taką dużą szafę, gdzie jest wszystko. Wiem. No. Gdzie masz wszystko i z kotlem gazowym jest w sumie podobnie, więc jakby to miejsce i w jednym i w drugim przypadku może zajmować tyle samo miejsca w domu. Bo ja mam u nas w domu, bynajmniej jest na zewnątrz, taka właśnie, tak jak powiedziałaś, lodówka z takim wiatrakiem. No to zawsze jest, jakby coś na No zewnątrz. i w piwnicy mamy tak jakby cały ten już sprzęt, no nie? Okej, no ale ten sprzęt jakby w przypadku kotła gazowego może być mniejszy, Okej. a w przypadku pompy ciepła albo może być mniejszy, albo większy. Jakby. No, Często też duże tam jest to kilka elementów i jakby to faktycznie zajmuje więcej miejsca, więc taki bonus na koniec jeszcze dla wytrwałych, którzy zostali z nami. To generalnie kotłownie są mniejsze, mogą zajmować mniej miejsca, a te z pompami ciepła jakby maszynownie będą trochę mogły zajmować więcej, ale jakby są też urządzenia, które mogą mieć podobne wymiary. Bo Wisman ma takie rozwiązania all-in-one, czyli wszystko w jednym i to zajmuje podobną ilość miejsca. No to wszystko wiem, dziękuję Ci bardzo. Proszę Cię bardzo. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Niech ciepło będzie z Wami.